Równocześnie z oddaniem trasy tramwaju do uniwersytetu w czerwcu 2014 roku otwarto węzeł przesiadkowy w Alei Solidarności. Na wspólnej jezdni przeznaczonej dla miejskich autobusów i tramwajów wyznaczono przystanki w obu kierunkach, które pozwalają na swobodne przesiadanie się przez pasażerów. Ruch samochodowy dopuszczono tu tylko w stronę centrum na osobnej jezdni. W obu kierunkach jeżdżą z kolei rowerzyści, w tym w stronę Placu Not, korzystając z kontrapasu. Zanim powstał nowy węzeł, po szerokiej jezdni Alei Solidarności mogli poruszać się w obu kierunkach wszyscy kierujący. Ruch komunikacji miejskiej był w tym miejscu zdezorganizowany, a autobusy zatrzymywały się na wielu przystankach. Aby przejść na drugą stronę jezdni, do przystanku w przeciwnym kierunku, trzeba było pokonać kilkaset metrów drogi do skrzyżowań na Placu Teatralnym lub Placu Not. Oba te czynniki znacznie utrudniały pasażerom sprawne przesiadanie się. Ruch tramwajowy na Aleję Solidarności powrócił po 23 latach. Tak jak przed laty, kursuje nią m.in. linia nr 3, jednak kiedyś tory prowadziły szosą chełmińską aż do Dworca Północ. Część tego przebiegu może jednak jeszcze wrócić. Miasto w najnowszych koncepcjach proponuje przebieg trasy tramwaju do osiedla Jar, szosą chełmińską, ulicą Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watsen-Rodego. W Aleję Solidarności skierowano tramwajowe linie nr 1 i 3 oraz większość linii autobusowych przejeżdżających w okolicy centrum, z wyjątkiem przelotowych linii nr 15 i 28. W efekcie praktycznie co chwilę przy krawędzi przystankowej zatrzymuje się pojazd komunikacji miejskiej. Peron przystankowy z obu stron zawiera 3 długie wiaty wraz z ławami. Na każdym przystanku umieszczono największe w mieście 8-wierszowe tablice tramwajowego systemu informacji pasażerskiej, które w czasie rzeczywistym wskazują czas do odjazdu. Cieszą tu też małe rzeczy, jak podświetlana nocą gablota z rozkładami jazdy, taryfą i innymi komunikatami dotyczącymi komunikacji. Nie jest to jeszcze standard przystanku z wiatami w Polsce. Z kolei wysokość krawędzi peronu przystosowana jest oczywiście do obsługi pojazdami niskopodłogowymi. W październiku przy Alei Solidarności uruchomiono punkt gastronomiczno-prasowy.
Wewnątrz znajduje się salon prasowy, kawiarnia Doppio, piekarnia Bartkowscy, bankomat i toaleta. Duże szklane powierzchnie boczne, prezentujące na pierwszy rzut oka zawartość obiektu, od razu zachęcają pasażerów do zatrzymania się na minutę, by przykładowo zakupić prasę, zjeść ciastko bądź napić się kawy. Z obu stron węzła wyjazdem steruje sygnalizacja świetlna. Oczekiwanie na fazę sprzyjającą komunikacji miejskiej trwa długo, a czas trwania sygnału jest bardzo krótki i momentami niewystarczający do obsługi wszystkich oczekujących autobusów i tramwajów. W efekcie pojazdy muszą oczekiwać cały cykl sygnalizacji, trwający nawet do 2 minut.
Pas do skrętu w lewo z wałów generała Sikorskiego wyznaczono tylko dla rowerów i autobusów. Samochody mogą z niego korzystać tylko do zawracania. Pojazdy wykrywane są przez detektory umieszczone w jezdni, pętle indukcyjne przy linii zatrzymania oraz wideodetektory umieszczone na bramownicach, masztach i wysięgnikach. Innowacją w mieście była zmiana zasady sterowania zwrotnicami na podczerwień, uruchomiona kilka miesięcy po otwarciu węzła i trasy do uniwersytetu. Nowy węzeł to także nowatorskie rozwiązania dla toruńskich rowerzystów. Kontrapas w Alei Solidarności, sygnalizacja dedykowana rowerzystom z przejazdem przez sam środek placu Not, pas rowerowy wyznaczony pomiędzy pasami ruchu samochodowego, czy też śluza ułatwiająca skręt w lewo. Takiego węzła nam w Toruniu brakowało. Dla pasażerów odległości przy przesiadkach są minimalne, a sam węzeł świetnie integruje komunikację autobusową i tramwajową. Łyżką dziegciu dla efektu końcowego jest jednak zwielokrotnienie liczby zatrzymań pojazdów komunikacji miejskiej, szczególnie w przypadku tramwajów linii numer 1, które w obrębie węzła zatrzymują się aż na 3 przystankach. W efekcie skrócenie czasu podróży jest niewykonalne. Sama Aleja Solidarności prezentuje się jednak okazale, a przede wszystkim jest praktyczna dla pasażerów. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę.